Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Grymasny, znany również jako Pablo Gutierrez, a przed wami świetna modyfikacja pod tytułem Świat Skazańców. Widziałem wiele komentarzy, które pytały mnie: Grymasny, a może nagrasz jakąś serię, a może jakiś gameplay z twoim komentarzem, a może poćwirujemy razem pawiana przy tym gameplayu? Myślę, że tak. Wiem, że próbowałem puścić tę serię na live'ie, ale mam mało czasu. Nie lubię też za bardzo siedzieć na żywo, bo mnie to stresuje. To zresztą chyba widzieliście na tych niektórych transmisjach, jeżeli mieliście tylko okazję tam być. I co ja wam będę tutaj gadał? Zainstalowałem 124 pluginy do Uniona. Ale może trochę mniej w rzeczywistości. Możliwe, że się pomyliłem, bo ja tak z matematyki to nie najlepszy jestem. No i cóż, były pytania o serię. No to lecimy z serią, podobnie jak to było w przypadku mitów. Podobnie jak to było w przypadku teorii. Jesteście gotowi? No to jedziemy! Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Khorinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Khorinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu magów ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak śmiesz! Milcz! Dobra, zrzucajcie go! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? No nie wiem, tak szczerze. Ale chłopie, mówisz, że to tyle, a teraz jeszcze mnie tu zagadujesz, jakieś schematy mi opowiadasz? No dobra, powiedz mi coś więcej na ten Dobra, temat. co powinienem wiedzieć o tym miejscu?
Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Nie, nie wiedziałem. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały 3 obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz, Dlaczego mi pomogłeś? bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycje? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są 3 obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie Stary Obóz. No nie wiem, mnie jakieś łobuzy z tego obozu napadły, także... Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze miejsce, jak ty jesteś jednym z nich. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. A doświadczony, poczekaj, daj mi 3 godziny i ja mu pokażę, jak się kaszle. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. No to ja będę człowiekiem Gomeza i co? Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jak to Jeśli jest nigdy? stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. No i kto teraz będzie rośliny moje podlewał na zewnątrz, jak ja się stąd nigdy nie wydostanę? Ja mam tam taką piękną monsterkę. Co ja tam mam jeszcze? Paprotkę, kurde, człowieku. A co z pozostałymi obozami? Te 2 obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Tam szaleńcami od razu. W takim miejscu to można we wszystko uwierzyć. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z 3 obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści, kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Ja jak zostanę kopaczem, to taki będę miał udział w tym wszystkim, że daj spokój. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. I teraz twój stary w galerii handlowej. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Kanionu troli?
Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Ja myślałem, że gorzej mi da po uszach. Nie jest chyba tak źle z tym dźwiękiem. Ale i tak wam to przyciszę w postprodukcji, żeby wam bębenki nie popękały. I rozejrzyjmy się, czy tutaj Diego nie zakopał jakiegoś skarbu swojego. Jak powiedziałem, mam tutaj, moi drodzy, kilka różnych pluginów zainstalowanych, których nazwy znajdziecie w opisie pod filmem. Bo nie będę ich teraz wszystkich wymieniał. Możliwe, że też w przyszłości pousuwam kilka z nich, jak nie będą mi pasować. No bo je tak wrzuciłem na testa. Nie wszystkie z nich sprawdzałem. W przeszłości udało mi się sprawdzić na live'ie między innymi... O, ten autolut na przykład tutaj nie sięgał. Jest też możliwość autosave'u, jakieś tam paski życia. No, trochę tego jest, długo by opowiadać. Na pewno jak wam się coś spodoba, to ja tam w opisie zostawię krótkie opisy tego, co jest od czego. Będziecie chcieli, to sobie zainstalujecie. Wersja jest steamowa. Instaluje to się łatwo, wystarczy mieć Uniona zainstalowanego, test ze Steam przez warsztat. Tam dajecie subskrypcję. Później subskrybujecie sobie wybrany przez siebie plugin do Uniona i on się bardzo szybko instaluje. Zaraz działa. No i pamiętam, że tutaj jest taki leszczyk, co będzie chciał, żebyśmy rzeczy dla niego zebrali, dlatego wskoczyłem do tej wody. Wydaje mi się, że już wszystko, ale mogę się mylić. Jestem podekscytowany tym, że mogę sobie w końcu pograć, bo ostatnio mam bardzo mało czasu i na robienie filmów, i nagranie, i na bicie różnych kopaczy, takich jak ci. Pogadajmy z nimi. Ten wygląda na gościa, który ma coś ciekawego do Czekaj. Co opowiedzenia. mam zrobić, żeby dołączyć do tego obozu? To znaczy jako strażnik? Albo cień? To nie takie proste, kolego. Czeka cię kilka sprawdzianów, zanim stary Torus pozwoli ci spotkać się z Gomezem. No i musisz przekonać do siebie tutejszych tuzów. Ale dopóki nie będziesz należał do obozu, ludzie nie będą traktowali cię poważnie. Na twoim miejscu zamieniłbym słowo z kilkoma cieniami. Może któryś z nich zechce ci pomóc. Oczywiście, jeśli dasz mu coś w zamian. Będę musiał portki zdejmować do tego, czy nie? Kogo warto tutaj poznać? Jako nowy powinieneś dbać o dobre stosunki z Grawą. Może się wydawać zwykłym kopaczem, ale potrafi sobie radzić nawet z magnatami. Jak podpadniesz kiedyś ludziom Gomeza, on może cię wyciągnąć z kłopotu. Ciekawe, to jest taka jedna z największych tajemnic Gotika. Co ten Grawo zrobił, że ma takie plecy? No on tam, kurczę, podziałał. Ma jakieś haki na Gomeza? Przecież tu panuje takie bezprawie, że... Nie wiem, czy mógłby komuś zaimponować w ten sposób. Jak zdobył taki respekt? Może, nie wiem, w wielkim buncie brał udział jakiś ważny... raczej stanowił jakiś ważny element tego buntu, czy coś? Nie wiem. Opowiesz mi coś ciekawego? Mieliśmy kiedyś jeszcze jednego magnata w obozie, który wyróżniał się na tle Gomeza i pozostałych. Był żądny przygód i badał ruiny kolonii. Mówiono, że kiedyś uda się na orkowe ziemie, żeby znaleźć pewien artefakt. Cóż, poszukiwania raczej ciężko zaliczyć do udanych. Nigdy nie wróci. Krążą jedynie pogłoski, że wciąż żyje i że czuwa nad tym artefaktem. Ale, tak jak mówiłem, to tylko pogłoski. Nie wierzę, by było w tym choć ziarno prawdy. To była już kwestia z modyfikacji Świat Skazańców. Jak słyszycie, ten dubbing jest bardzo fajny. No i można się czegoś dowiedzieć. Bo wiecie, to, że on trafił tam na orkowe ziemię, to wcale nie oznacza, że nie przeżył. Może wybudował sobie wieżę niczym Xardas. Mimo tego, że był magnatem. I teraz świruje pawiana tam. Może od niego się jeszcze czegoś dowiem. Chcę do was dołączyć. Nie bardzo wiem, czemu miałbyś chcieć na ochotnika pracować w kopalni. Ludzi takich jak ty spodziewałbym się raczej w zamkowej straży. Chłopie, widzisz tą łapę? Tu jest, kurczę, 33,5 cm. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o waszym obozie. Powinieneś pogadać z cieniami. Oni będą mogli powiedzieć ci więcej niż ja. Tylko uważaj na siebie. Większości z nich nie można ufać do końca.
Jak wygląda życie tutaj? Jeśli przysłali cię magnaci, powiedz im, że nie szukam kłopotów. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wystarcza mi to, co nam dają. Nikt mnie nie przysyła. Dopiero co tu przybyłem. Żółtodziób, tak? Nowi zawsze pakują się w jakieś paskudne kłopoty. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jasne? Ziomuś, to dałbyś jakoś radę, żebym nie skończył źle w kolonii, co? Widać, że już trochę tu przesiedziałeś. Podejrzewam, że za majty po tym wąsie, ale mogę się mylić. I tu widzę, że kurczę, w podstawce tutaj nie ma prawie nikogo. A tu jednak już trochę ludzi się zebrało. Tutaj jest cień, który podbudowuje tutaj te elementy zabudowy. I bardzo dobrze, bo naprawdę w podstawie uważam, że ten plac wymian to jest taki niewykorzystany potencjał. Zresztą opowiadałem o tym kiedyś w jakimś filmie. Do dziś pamiętam komentarz jakiegoś gościa, który mi napisał: tam jesteś niewykorzystany potencjał. Tak było, no co? Bo tu normalnie jest, kurczę, 2 strażników chyba. I to tam, na bramie, a tutaj chyba nawet nikogo nie ma. I tu widzę, że dyskietka mi się z addona wyświetla, żebym sobie zapisał. A zapisuje się szybko F10. Także fajnie, że jest ten quick save. No idziemy do tego gościa. Trochę się cykam. Odejdź To już podszedłem do ciebie. Czego ode mnie chcesz? To ciebie niedawno tutaj zrzucili, co? Wiedziałem, że będą kłopoty. Tak się składa, że możesz się od razu na coś przydać. Zanim cię tutaj wrzucono, dostaliśmy dość pokaźną dostawę z towarami z zewnętrznego świata. No, niestety kilka rzeczy wpadło przy okazji do wody, kiedy je tutaj odstawiali. To się Skocz zdarza. tam szybko i przynieś je z powrotem. To się zdarza, mi też się czasami zdarza tak. Jak akurat dostawę robię z zewnętrznego świata, to kilka rzeczy mi do wody wpada. A czemu nie pójdziesz i sam sobie tego gówna nie przyniesiesz? O kurczę. Zważaj, jak do mnie mówi, chłopcze. Chyba powinienem cię nauczyć, jak masz się zwracać do mnie i moich kumpli. No nie, to chyba była Jako, zła że odpowiedź. Dziś mam dobry dzień. Udzielę ci tej lekcji za darmo. To była zła odpowiedź. Ziomek! Nie chciałbym być teraz w jego skórze przy obcych. Haha! Jaki frajer z niego. Mam nadzieję, że mi odpuści, co? Bym chciał tego questa wykonać. Dobra, podejdę do niego, mam nadzieję, że zapomniał o tej naszej małej sprzeczce. Twoja wola! Nie, muszę od niego w tubę dostać, żeby tego questa zrealizować. Ale ja się nie lubię dawać strażnikom, co? Kurwa, nie lubię ich, zawsze z nimi jadę. Nie wiem, czy w ogóle warte są te rzeczy i ten quest tego, żeby go robić, ale chciałem wam go pokazać, no. Dobra, Karol, zrobimy tak, ja tutaj wrócę, jak będę trochę silniejszy. Dostaniesz, kurczę, z piętki w ucho i się skończy dzień dziecka. No właśnie, kiedyś się inaczej takie sprawy załatwiało, a nie teraz, kurczę, jakiegoś leszcza złapałeś, w tym przypadku mnie niestety. I mnie tutaj gnębisz. Znajdź sobie kogoś swojego pokroju. Ale tu nie będę się rozczulał nad walką z tym lamusem. Wolę zamiast tego się rozejrzeć tutaj, czy nie ma tutaj coś fajnego do znalezienia, czegoś fajnego. Bo na przykład w edycji rozszerzonej już tutaj były fajne rzeczy do znalezienia. Ale z tego co pamiętam, to ta modyfikacja nie dodaje jakoś super dużo. To też ma swoje plusy. Nie jest ten świat przepełniony rzeczami, które nie pasują, wręcz przeciwnie, jest to fajnie wyważone. No i zobaczymy, co ten Ory ma tutaj Czym się do tutaj powiedzenia. zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. W porządku jest. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Tak na 20%. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. Jak to im kazał? A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze.
Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kurczę, ale ja nie chcę być kopaczem, mordo. Nie dość, że na żywo muszę harować, to jeszcze tu będę harował. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. No i bardzo dobrze. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Ach, i jeszcze coś. Niewykluczone, że znajdziesz też po drodze parę innych rzeczy, takie jak na przykład stare monety. Z tego co wiem, to Diego para się ich zbieraniem. Jeśli nie będziesz wiedział, co z nimi zrobić, to powinieneś się z tym właśnie zwrócić do niego. Na pewno coś ci za nie odpali. No i fajnie, bo dużo jest tych starych monet w Gotiku I, z których się w zasadzie nic nie robi. Że fajnie, że możemy to oddać Diego. No i to też jest element modyfikacji, także Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. już odczuwamy te zmiany. Już jest powoli nam się klaruje różnica. A tu widzę, ten ziomek mi dalej nie chce odpuścić. Pobiegamy sobie po górach. Akurat jestem na redukcji na żywo, także cardio muszę robić. Póki co robię tylko bezimiennym, ale niedługo to się zmieni. Ja tak słabiutki jestem w bieganiu. Twoja wola! No nie, no ziomuś, z drugiej strony byłeś. Kurczę, i to jeszcze Carlos się nazywa. Jak go uderzę, to co? Wyjdę na jakiegoś rasistę? Bo to jest chłopak, kurczę... Trzymaj łapy przy sobie! Chłopak kolorowy, że tak powiem. O kurczę, zlagowało mnie. Akurat jak mnie gonią. No nie, no dajcie mi spokój. Ja chcę tu kurczę nagrać odcinek, a wszyscy mnie biją. Zupełnie jak w szkole, tylko tam zabierali mi jeszcze kanapki. Ale do takich wniosków to już sami doszliście, kurwa. Powinien móc chrząszcza... O, właśnie tak. To też robi ten plugin. Niby nic specjalnego, ale fajna opcja, nie? Idziesz, depczesz takiego leszczyka. O kurde. Elegancko. Nie wiedziałem, że te dyskietki będą mi się wyświetlać, jak będę do tyłu. Z save'em, ale to jest dobre, bo ja naprawdę jestem gafiarzem. Bardzo często mi się zdarza, grając w Gotika, czy w jakieś inne gry, nie zapisać przez długi czas i później, kurczę, jest problem. Bardzo często spadam z jakiejś wysokości i się kończy moja przygoda, a później wracać, kurczę, wracać kilka minut. To pamiętam, że tam ze 2,5 godziny spędziłem i też tam nie zapisałem. O jest. I później znaleźć w ogóle te 3 godziny takie wolne w tygodniu, żeby to nagrać. Był jakiś hardcore dla mnie. Ale przez to cała seria stała dłużej niż powinna. A teraz to też tak jest trochę od czapy zrobione. Ogólnie to pracuję teraz w takich godzinach, że naprawdę ciężko jest mi znaleźć czas, żeby cokolwiek nagrać. Dzielę też pokój z braciakiem. Jakbyście słyszeli, że ktoś puścił bąka w tle, macie 50% szansy na to, że ja, 50%, że to nie ja. Także zaufajcie, nie oceniamy, tylko pytamy. Retosiur. Załatwiony. Nie czuję takiego flow gotikowego. I ogólnie to taki drewniak ze mnie ostatnio. Myślę, że przez ostatnie jakieś 2 lata to więcej czasu spędziłem w Gotiku I. W związku z czym jak przechodzę później do Gotika II, to mam problem z przestawieniem się na te
inne sterowanie, które się w rzeczywistości jakoś mocno nie różni. Ale coś tam się różni. I to wystarczy właśnie do tego, żebym ja miał tam jakieś problemy. I raczej tu nie będę wam jakichś ciekawych historii opowiadał za dużo. Ja takie rzeczy raczej wolę sobie przygotowywać, bo jak robię je na spontanie, tak jak mi się zdarzyło w przypadku recenzji Ciemności Gordota. No i wyszła ja z tego, za przeproszeniem, do czego się przyznaję. Dlatego wolę tutaj nie dawać wam jakieś paplaniny bez weryfikacji informacji. Oczywiście rzucę jakieś tam swoje anegdotki. Jakieś swoje głupoty. Ale raczej nie będzie to wiedza, która popali wam zwoje. No i myślę, że jak tutaj będzie ze 20 lajków, będzie tutaj z 200 wyświetleń, to już będzie kozak dla mnie, nie? Bo ja wiem, że ludzie raczej nie oglądają takich serii. Czasy gameplayu się skończyły. Trzeba mieć super osobowość albo, nie wiem, jakieś inne rzeczy do tego, żeby przyciągać uwagę odbiorców podczas tworzenia takich treści. Na pewno ułatwiłoby mi robotę wstawienie tutaj swojego ryjca, ale ja nie przepadam za nim. Próbowałem się do tego przekonać. To też się śmialiśmy na streamach, że wyglądam jak Indianin przy tym. Dlaczego? Bo ogólnie to cały czas u mnie na osiedlu jest jakieś koszenie, jak nie koszenie to grabienie. Cały czas coś się dzieje. Cały czas jakieś remonty dookoła, stawiają bloki, a to się wiąże z tym, że muszę zamykać okna. Siedzę, kurczę, tutaj gotuję się wręcz. No i mam nadzieję, że tą serią wam trochę poprawię humor. Tu widzę, że już się na mnie czai ten leszczyk. Bo to tak naprawdę nie jest świat skazańców, tylko świat leszczy. Hej, ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Ja już wiem, kim wy jesteście. To wy w tych więzieniach na Trzaska głosowaliście. A, dobra, dobra. Dzięki za pomoc. Tyle. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. No dobra, pogadam z nim trochę dłużej. Świrowałem pawiana z tym Trzaskiem, nie obrażajcie się na mnie. Ale ciekawe, jakie poparcie miałby w kolonii. Czyby wysokie Na co było? polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. A co się stanie, jak tam jednak wejdę? Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość.
Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. To nie było zbyt mądre. No i tutaj jeszcze chciałem pogadać z Draxem, który nam opowie trochę o Widzę, że ścierwojadach. jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. A to poczekaj, ja zobaczę jakie mam piwo w ekwipunku. Mówisz, że dobrego? W tej historii To musi chyba być Kasztelan. jedno ziarno prawdy. To? Jak myślicie? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ale nie wiem, bo nie piję Ludzie osobiście. zawsze gadają. Kurczę, no dobra. Powiedzmy, że masz to za dobre piwo. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Miałem przy ognisku z Meksorsu wypić, ale no dobra. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. No tak szczerze, jakbym takim dziobem dostał, to pewnie bym się obudził dopiero nazajutrz. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. No W pewnie. każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Każdy, czyli jak na przykład Fortuno kupuje sobie tam, dajmy na to, rośliny, to weźmie to od nas. No i trochę beka z tego kartografa ze starego obozu, to też mnie zawsze ciekawi. Jaki z niego kartograf, jak to jest taki leszczyk. On moim zdaniem to nie wychodzi za często poza stary obóz, to skąd może wiedzieć jak te ścieżki wyglądają. Chyba świruje pawiana, bazuje na opowieściach. Myślisz, że... Ja też trochę przyświruję pawiana, będę próbował tutaj te ścierwojady pokonać na start. No, żeby mi ich nie wyjęli. Ziomek. O Jezu. Ale to jest lamus. Proszę Państwa, poziom pierwszy. Poziom pierwszy trudności. I będziemy wyciągać pojedynczo kolejnych. Ja to ogólnie myślę, że oni nam powiedzieli tak, a raczej Radford nam powiedział, żeby nie wchodzić do lasu. Bo nie chciał, żebyśmy zbyt wykokszeni poszli do starego obozu. Bo wtedy już na pewno by nas przyjął Gomez do swojej świty. O, dostał jakieś zwrotne obrażenia. Trochę boomer ze mnie. Ale tak szczerze. Naprawdę. Także wracając do mojej rozmowy sprzed śmierci, to taki trochę boomer ze mnie. Mi się grafika z Gotika podoba. Jakby wiem, że ludzie mówią, że to drewno i tak dalej, sterowanie, toporność, bla bla bla. Moim zdaniem największe skrzypce, jeżeli chodzi o w ogóle gry, odgrywa gameplay, później fabuła. Bardzo dużo świetnych tytułów ogrywam na przykład na PlayStation. Często na przykład z moją kobietą. A też ma Nintendo, więc też na Nintendo trochę pograłem w różne tytuły. Myślę, że łącznie
Tak ze 100 gier to przeszedłem w swoim życiu, tak żeby je znać od deski do deski, bo też przejście gry to dla mnie nie jest zrobienie po prostu głównego wątku fabularnego, ale też pobocznych misji, zrobienie jakichś achievementów, poznanie różnych mechanik, różnych opcji dostępnych tak naprawdę, gdzie możecie mieć na przykład opcję wyboru jakiejś ścieżki swojej postaci i w zależności od tej ścieżki możecie mieć różne sytuacje na swojej drodze w grze. I tak naprawdę myślę, że tak dobrze to ze 100 gierek przeszedłem, może, żeby je naprawdę przejść, a nie tylko zrobić główną fabułę. I oczywiście, jak na przykład grałem w Ghost of Tsushima, Cyberpunka, Wiedźmina III, miałem te gry za świetne, a ich grafika sprawiała, że opadała mi szczena, to w życiu bym jej nie wymienił na gameplay, tym bardziej nie wymienił jej na fabułę. Moim zdaniem nie jest to czynnik najważniejszy, jeżeli chodzi o granie. Też trzeba się zastanowić, co dla kogo znaczy najładniejsza grafika, nie? Można obiektywnie powiedzieć, że coś jest grą z bardzo dobrą grafiką, ale subiektywnie każdy ma jakieś swoje preferencje, nie? Co do tego. Niektórzy właśnie wolą takie drewno, takie brutalne grafiki, niektórzy wolą gry 2D. A tutaj mamy jakiś pobrudzony świstek. O, tak się odpala, tak o. Udało się, chyba żaden z nadzorców nie zauważył, że zwiałem. Nareszcie jestem wolnym człowiekiem, podczas gdy reszta skazańców dalej musi zasuwać w kopalniach. Zauważyłem, że szykuje się coś dużego. Paru magów przybyło jakiś czas temu do zamku. Zdaje się, że coś planują. Jak na razie muszę postarać się wydostać z tej przeklętej doliny, inaczej wszystko na próżno. Chłopak się chyba podpisał jako kropka. Jak widzicie, czcionki tych tekstów zostały pozmieniane. Ale całkiem spoko się je czyta i całkiem klimatycznie wyglądają. No nie ma lipy ogólnie. Nie ma lipy. Ja jeszcze bym sobie pogadał z tymi ludźmi tam. Z tymi strażnikami. A nasze wejście do tego obozu, najstarszego z obozów, gdzie podobno na tronie siedzi wielki Gomez, będzie takim zwieńczeniem tego pierwszego odcinka serii. Musicie dać mi znać, czy chcecie słuchać mojej paplaniny. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Jak podsumował. Czy to jest stary obóz? Nie nowy. Stary obóz leży pod mostem. Ej, kolego, ty mnie nie traktujesz poważnie. Czyli tak jak mówił chyba kopacz na początku? Dopóki do ich nie dołączy, to nie będzie mnie traktować poważnie. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Czyli to są zwykłe zwierzęta, a nie bestie. Halo, właśnie obalam jedną z teorii, którą dostałem. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu. Pilnujemy, żeby żadne paskudztwa nie przedostały się na drugą stronę. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. Jaki frajer. No ale dobra, ty, no trzeba zobaczyć. Tu jest podobno stary obóz pod mostem. O, mam nadzieję, że w remake'u będzie odniesienie do tego. No depcz się, chrząszczu. O. Nie zawsze łapie. Podobnie jak ja nie zawsze łapię. O co wam tam chodzi konkretnie w tych komentarzach? Czemu mnie wyzywacie? Dobrze mnie sieknął, co? Bezimienny to jest kot, co? Znajduję sobie jakieś, kurcze, mięso w skrzyni. O, mogłem tego chrząszcza tyle nie zjadać, bo tam Snafito będzie chciał od nas, ale dobra. Znajduję sobie jakieś mięso w skrzyni. Stary ser, ogórka. Nie czai się tego zjeść. No, chodź. Chodź.
Dobry ścierwojad. Come on, motherfucker. A teraz tutaj przyjdę do tych panów. A potrawkę z chrząszcza. cię. Bujaj się, chłopie. Puścili mi? Nie. Ale klepie. Zapłacisz mi za to złocie. No nie. Spodziewajcie się tych gaf i tego, że będę was razić oczy od tego, jak ja gram. Bo takowoż też było w przeszłości. Nikt nie będzie podskakiwał moim kumplom. Ty nie masz kumpli. Jesteś kopaczem, ziomuś. Straż, tutaj! Kumplom, chłopie. Jak ty ze mną walczysz i straż wołasz, a i tak mnie we dwóch zaatakowaliście. Frajer z niego. Mamo, dwóch retardów walczy. Po co ci to było? Łatwiutko. Dajcie tu, ojej. Teraz to będę miał takiego powera, że lepiej niech ten drugi do mnie nie podchodzi. Wy ogarniacie, że już jest 19? Spokojnie, wygrałeś. Nie na żywo, tylko w grze już jest 19. 11 godzin szedłem z placu wymian. Ale przyświrowałem teraz. Pawiana. Totalnie. Zaraz dostaniesz. Dobra. To mi się przyda na przyszłość, że ich sklepałem. Bo później jak mnie tutaj przycisną z tym kopaczem, co koło Diego stoi. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Jaki brzydki. To będę miał łatwiej ich pokonać tutaj, będę się bać. Będę odczuwać respekt. Dobra. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? No jak nie? Jasne, zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Ej, facet. Aha. Ale go ominąłem. A ja odpuszczę wam na dziś tej paplaniny. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jak nie, no to w dół. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć.